Cześć, witam wszystkich pasjonatów starego elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. W mojej prezentacji zabytkowych, starych odkurzaczy chciałbym dzisiaj opowiedzieć krótko o radzieckim ręcznym odkurzaczu, takiej szczotce elektrycznej marki Ветерок. To jest model Ветерок 2. Widziałem też na zdjęciach Ветерок 1, który jest praktycznie identyczny, ma napis umieszczony tutaj po środku obudowy. Nie mam go jeszcze, nie wiem jakie są różnice techniczne, wizualnie wygląda prawie identycznie. Widziałem też szczotki Ветерок 3 z lat 80., ale one były takie już w takiej, powiedzmy, ordynarnej plastikowej obudowie, no nie takie fajne jak ten. To jest odkurzaczek z lat 60. Widziałem w sprzedaży trochę podobne modele z 69, 67 roku. Z którego dokładnie roku jest ten, nie wiem, niestety nie było do niego dołączonej żadnej instrukcji, żadnego opakowania. Zakładam, że jest to gdzieś połowa czy druga połowa lat 60. Nazwa Ветерок, czyli wiaterek w takim dowolnym tłumaczeniu. Z nią spotkałem się wcześniej w zupełnie innym kontekście i być może ktoś z Was także spotkał się z tą nazwą. Jeżeli pływacie motorówkami czy pontonami z silnikami, to w czasach PRL-u były takie bardzo popularne radzieckie silniki spalinowe, właśnie Ветерок. I do dzisiaj można je spotkać jeszcze gdzieś tam na wodach, w jakichś starych motorówkach, czy starych pontonach, czy jako silniki zapasowe. Do czego służył ten odkurzacz? No, ewidentnie była to szczotka przeznaczona, myślę, głównie do czyszczenia odzieży, jakiś palt, może jakiś futer, może jakichś tam innych ubrań roboczych. Przypuszczam, że można by tym odkurzaczem posprzątać, wyczyścić także tapicerkę, może meble, może jakieś elementy samochodu. Na przykład mogę sobie wyobrazić, że nawiew klimatyzacji dałoby się tym odkurzaczykiem całkiem fajnie czyścić. No jakichś innych zastosowań nie bardzo mogę sobie dla niego wyobrazić. Od biedy oczywiście można nim posprzątać na stole czy na jakichś meblach. No raczej dywanu bym nim nie odkurzał, chociaż zapaleni wielbiciele odkurzania, którzy troszczą się o każdy tam jakiś pyłek, prawdopodobnie mogliby z tym odkurzaczem spędzić godzinę czy dwie, pucując nim dywan w swoich pokojach. Postaram się w tym nagraniu ten odkurzaczek rozkręcić, zajrzeć do niego do środka, no i oczywiście wypróbować także, zobaczyć czy działa. O historii tego odkurzaczyka bardzo krótko. Przeszukałem różne rosyjskie portale. Właściwie nie znalazłem jakichś ciekawych archiwalnych fotografii, nie znalazłem też wiele informacji. Przeglądałem stare instrukcje, które znalazłem w internecie i tam były informacje o producencie. Wiem, że te odkurzacze były produkowane w ówczesnym Leningradzie w czasach ZSRR, czyli w Sankt Petersburgu, w fabryce przyborów elektrycznych. Wiem, że w końcu lat 60. taki odkurzaczek kosztował 15 rubli. Gdzieś tam widziałem jakiś paragon dołączony do jednego z oferowanych do sprzedaży Ветероków. No i to jest właściwie tyle, ile udało mi się o nich ustalić. No to co? To zabieramy się w takim razie do obejrzenia tego odkurzacza, zajrzenia, co taki Ветерок ma w środku. Tutaj znajduje się worek, który w odróżnieniu od większości odkurzaczy nie zbiera odkurzanego brudu w środku, tylko ten brud zatrzymuje się na zewnątrz, tutaj w tej części szczotki. Można go wysypać, można ten woreczek potem spokojnie wytrzepać. Tutaj jest taka płócienna uszczelka zabezpieczająca przed dostaniem się kurzu do komory silnika. Worek montuje się następująco. Po dwóch stronach są takie dwie blaszki, które go mocują do obudowy. Po prostu jest wsuwany i wysuwany. Zajrzymy teraz do wnętrza samego odkurzacza. 3 proste śrubki.
Bardzo prosta budowa. Tutaj jest uszczelka oddzielająca komorę silnika od komory, w której zbierał się kurz, czy jakieś farfocle z ubrań. Bardzo prosty włącznik. - 1968 rok produkcji. Wszystko jest stosunkowo czyste. Powietrze wchodzące przez otwory w szczotce przechodziło, tak jak wspominałem, przez ten worek. Tutaj zatrzymywał się brud. Powietrze wchodziło do komory silnika. Opływało silnik, chłodząc go przy okazji, i wypływało na zewnątrz tymi otworami w rączce. Myślę, że podczas użytkowania tego odkurzacza trzeba było uważać, żeby po prostu całkiem nie zatkać tych otworów wylotowych. Nic. Jest. Z wtyczką, jak to wygląda. Jest przejście. Teraz urządzenie jest wyłączone. Jeżeli wszystko będzie działało, to po prostu tak ten odkurzaczek zostawię. Gdyby coś nie działało, otworzę go jeszcze raz i będę wtedy próbował wymienić szczotki lub sprawdzić jakieś inne przyczyny usterki. Ale wychodzę na razie z założenia, że ten odkurzacz ładnie działa. Jeszcze ostatni rzut oka na wnętrze tego odkurzaczyka. Kilka zdjęć do dokumentacji. I możemy, wiecie, rok z powrotem skręcać. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Tutaj cała zabawa polega tylko na tym, żeby ładnie wpasować uszczelki po obydwu stronach obudowy. Ale myślę, że to się udało i mogę zakręcać odkurzacz.
Ok, wszystko zostało bez problemu spasowane. Mogę z powrotem zamontować worek, który nawet nie jest szczególnie brudny. Ok. No i mogę zamknąć obudowę. Ok. Myślę, że możemy zaryzykować włączenie tego odkurzaczyka. Wtyczka bez uziemienia, bardzo prosta. Jestem pewien, że jest oryginalną wtyczką jeszcze z leningradzkiej fabryki. No to włączamy. Cóż, chodzi dosyć głośno. Myślałem na początek, że coś klekocze w silniku, ale to jest kwestia tej pokrywy komory zbierającej pył. Ona się jednak troszeczkę rusza, chociaż tego ręką nie czuć. Natomiast no, jeżeli odkurzacz wpada w drgania, to wszystko też zaczyna drgać i trochę klekocze. Pewnie gdyby ją tutaj okleić jeszcze taśmą, byłoby to wszystko cichsze. Czuć wylatujące powietrze. Tu przyznaję, że jakiegoś szczególnego ciągu nie czuć. Także no, siła ssania jest jednak bardzo umowna. Spróbuję jeszcze to zrobić bez szczotki. Nie sądzę, żeby ten odkurzacz był w stanie rzeczywiście jakąś większą pracę wykonać. Natomiast no, do zbierania jakichś tam paprochów z ubrań, może jakiegoś pyłu w warsztacie, może właśnie czyszczenia narzędzi. Prawdopodobnie do tego rodzaju prac można by ten odkurzaczek wykorzystywać. Natomiast no i tak bardzo się cieszę, że mam go w swojej kolekcji. To jest eksponat muzealny. Nie będzie on wykorzystywany na co dzień, będzie sobie leżał na półce. A ja czekam teraz na możliwość zdobycia pierwszego modelu odkurzaczyka Wiecie-Rock i wtedy zrobię porównanie, czym obydwa różnią się technicznie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Wiecie-Rock wędruje na półkę, a ja niedługo zaproszę do obejrzenia kolejnej prezentacji, kolejnego ciekawego, mam nadzieję, odkurzacza z mojej kolekcji. Cześć, dzięki za oglądanie.